Ok, ustawiamy obydwie nawigacje na pracę. Czyli tutaj praca. Standardowo trzeba się zalogować. Dobra, tu mamy wyświetlanie strzałkowe, a u góry nawigacja. Także działamy. No trochę dziwnie pokazuje, bo nie mamy tu drogi, ale ruszamy. Nie podłączałem, bo wczoraj testowałem, nie podłączałem dzisiaj kasku. Muszę go tak naprawdę rozparować z telefonem, bo niestety w przeciwnym wypadku cała nawigacja się gubi. Wczoraj się rozłączyła i niestety nie dało się z powrotem połączyć tego, pomimo rozłączenia kasku. No przyznam, że jadę na pamięć. Dlatego nie za bardzo, ale tutaj od razu już mamy górę, jak widzicie, od razu przeskoczyło. No dół też się znalazł. To tak, jedna nawigacja pokazuje prosto, druga pokazuje w lewo. No pojedźmy sobie prosto, tak jak pokazywało nam BMW. A i nie wiedzieć czemu BMW zazwyczaj w mieście pokazuje 30 na godzinę. To po ostatniej aktualizacji takie jakieś dziwne rzeczy się tutaj podziały. Także dla osób tutaj, które pytały, czy to będzie funkcjonowało, czyli czy nawigacja ta strzałkowa z BMW będzie działać i podłączenie do czyki, no ta jazda pokazuje, co prawda krótka, że będzie to działało. Pojeżdżę jeszcze po południu, po pracy. Mam jeden punkt, który chciałbym odwiedzić, więc zobaczymy na takiej 20-kilometrowej trasie, czy też bez problemu będzie to działało. No warunkiem jest to, że tak naprawdę telefon może być sparowany tylko z Chigi i z systemem BMW, bo wczorajsze połączenie kasku jeszcze z telefonem spowodowało, że całość się rozłączyła, jeśli chodzi o nawigację BMW. Także kask trzeba sparować z systemem BMW. To po pracy zrobię, rozparuję z telefonem i zobaczymy, czy wtedy to będzie funkcjonowało, czyli jeszcze telefonowanie, dodatkowo odbieranie telefonów. Tu demonstracja na szybko hill holda, czyli przytrzymujemy hamulec troszkę dłużej i ruszając sam nam zwalnia motocykl. Czyli tu wspomaganie jak najbardziej ruszania pod górę jest. I tutaj dalej dwie nawigacje są zgodne. Teraz będziemy przejeżdżać pod wiaduktem, czyli u góry tory kolejowe, stacja Tychy. I będziemy na miejscu.
czy tu dodatkowe jeszcze jakieś informacje. Możemy sobie wybrać, ale no mamy tylko generalnie nazwy ulic, dystans do manewru. I tak to wygląda. Tu jeszcze zademonstrujemy, jak działa podnoszenie. Wrzucamy stopkę i przy zapalonym tutaj silniku, zobaczcie sobie, automatycznie dupa się podnosi. Także bez problemu możemy go rzucić, ale coś tutaj krzywo. Może zostawmy go na bocznej. No i wyłączamy. Także doprowadziło nas do celu. Tutaj mamy tak ustawione na Katowice, na sklep RR Moto. Jedną i drugą nawigację. No. I będziemy w trakcie drogi testować jeszcze połączenie. Chociaż właściwie możemy już przetestować. Dobra, muzyczka gra. I jedziemy do Katowic, do sklepu RR Moto. Około tak 15 po ma zadzwonić żona, także przetestujemy od razu połączenie. Bo teraz mamy tak sparowane telefon z Chigi, telefon z wyświetlaczem BMW i tutaj nawigacja od razu BMW i sparowany interkom z BMW. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Mamy tak, około 10 km. Jedna nawigacja prowadzi nas jakimiś opłotkami. Nie wiem, czy było widać to na kamerce, ale przez chwilkę zaświecił się czerwony samochodzik, co wskazywało na to, że pojazd jest zbyt blisko, także zadziałał tutaj radar przedni. Zobaczymy na kamerze, czy to będzie widać. Jeżeli cofniemy, bo trochę mamy słońce tutaj w ekrany. Dobra, ekran jest najjaśniejszy aktualnie. Nic, pojedziemy w lewo, tak jak mówi nam nawigacja BMW. Generalnie Google pokazuje, że jest 4 minuty szybciej, ale prowadzi inaczej. Powiększymy sobie mapkę, jak widzicie, tak to wygląda. Czekamy jeszcze na zieloną falę. O, dzwoni żona. Halo, halo, dzień dobry. Dobrze, a jak mnie słychać? Dobrze. No, dzisiaj rozłączyłem sobie kask i testuję tutaj, czy da się połączyć z zestawem głośno mówiącym. Także dało się z interkomem połączyć przez BMW. Zobaczymy, czy nam za chwilkę nie
mnie wyrzuci po rozmowie, to co się wczoraj stało, bo stwierdziłem, że po rozmowie popatrzyłem sobie na mapę i po naszej rozmowie się rozłączyło, czyli nie może być więcej podłączonych urządzeń jak dwa, czyli telefon z Chigi i telefon z BMW, a BMW musi się połączyć z kaskiem, czyli to już jest inne połączenie. No jadę sobie do Katowic, testuję dalej Chigi. Jutro najwyżej będę testował TomToma. Mamy podłączone, jeszcze sobie nawigację sprawdzimy, czy tym razem działa. No, czyli wczorajsze połączenie telefoniczne spowodowało, że rozłączył się telefon z nawigacją BMW tuż po rozmowie. I tak to też wynika z zapisanego śladu. Także na spokojnie to w tej konfiguracji działa, czyli telefon połączony z Chigi, iO 5, telefon połączony z BMW i BMW połączone z interkomem, także można prowadzić rozmowy czy słuchać muzyki. Tutaj ustawimy sobie tempomat aktywny. Mamy cały czas praktycznie ograniczenie do 70. Także niech elektronika działa za nas. Także widzimy poniżej 20 na godzinę. Regulacja prędkości wyłączona i hamowanie też w tym momencie. Już tylko z użyciem klamki hamulca. Zresztą w instrukcji jest napisane, że on działa od 30 km na godzinę, także do tych 20 dohamowuje. Od razu widzimy, bo jedziemy w większym zagęszczeniu. Mamy jeszcze dodatkowo działające ostrzeżenie przed zajętym pasem ruchu, które mruga, jak chcemy zmienić pas. Dobra, mamy małą zmianę na TomToma. Połączone też z BMW i ustawione do domu. To też sobie klikniemy. Pojedziemy sobie naokoło przez Katowice. Zgubiliśmy obydwie nawigacje. Zobaczymy, jak się odnajdą. No tu pani jedzie pół pasa tu, pół tu, albo pan, nie wiem. Góry TomTom nam się chyba zgubił. Dobra, mamy to ustawione. Nie wiem, co się podziało, ale chyba nawigacja BMW też się troszkę pogubiła, ale może się mylę. TomTom standardowo to przyznaję, no nie ściągnąłem aktualizacji, więc tutaj póki nie zaktualizuję czegokolwiek, to będzie próbował non-stop aktualizować, ale nie chcę aktualizować. To jest denerwujące w tych wszystkich nawigacjach, że
gdy chcemy gdzieś dojechać, a nawigacje notorycznie chcą się aktualizować. Że tak, pomimo ustawienia nawigacji, zaraz gdzieś się spróbujemy zatrzymać. BMW jedź do domu. Odnoszę wrażenie, że chyba się zawiesiło. Teraz tak na szybko myślę, gdzie by tu się... Jeszcze nie tu, tylko na następnym sobie przejedziemy na Muchowiec. Jeszcze raz sobie uruchomimy obydwie nawigacje. I teraz tak, nie jestem połączony z żadnym innym urządzeniem, ani z telefonem, ani z IO, bo IO bez zasilania nie działa. Także powinno się połączyć tylko i wyłącznie po Bluetooth z motocyklem. Jak widzimy, nie załapał i to był najczęstszy błąd połączenia w AirTagu. Dlatego też zainwestowałem w TomToma i później w Cradla. Bo jak widzicie, cały czas nawigacja jest zawieszona. Teraz podejrzewam, że musiałbym zgasić motocykl i połączyć się jeszcze raz z aplikacją BMW, a później włączyć nawigowanie. Także przejechaliśmy już kawałek miasta. TomTom już się odnalazł tak naprawdę bez aktualizacji, jednak stwierdził, że będzie nas prowadził. A nawigacja BMW swoje. Mamy jechać cały czas prosto. Jesteśmy koło lotniska Muchowiec w Katowicach. To też trwa przebudowa, o ile dobrze pamiętam, pasa startowego. Także być może w przyszłości będą jakieś mniejsze pasażerskie samoloty tutaj lądowały. Tak przynajmniej wynikało z artykułu, który nie tak dawno czytałem. Tutaj też takie mamy zaplecze gastronomiczne. Tutaj też BMW Gazda Gliwice, Katowice ma swój punkt, gdzie udostępniane są do jazd testowych motocykle w trakcie sezonu. A koło tego właściwie się możemy zatrzymać. Zatrzymamy, zresetujemy motocykl i tak naprawdę zobaczymy, czy tym razem się odnajdzie BMW. Czyli tu reasumując, bez topografii miasta, no ciężko było. Staniemy sobie na chwilkę, zgasimy motocykl, zgasimy ekranik. Ok. Wyciągniemy raz jeszcze telefon. Włączymy raz jeszcze coś tu jest nie tak. Wyłączymy Bluetooth, Wi-Fi. Włączymy sam Bluetooth. I cały czas mamy komunikat połącz z motocyklem. Dobra, włączymy w ogóle Bluetooth. Raz jeszcze łączymy.
Damy mu odpocząć chwilę. A popatrzcie, ile to trwa. Mówię, to samo było w BMW R1250 RT. Tylko ta nawigacja górna, czyli albo Chigi, albo TomTom, albo Cradle, według mnie jest niezastąpiona. Dobra, telefon się połączył. O, jest, zaskoczył. Super. Już tak dziwnie to wygląda. Ale udało się. Po 5 minutach postoju. To wszystko jest nagrane, cały proces. W kilku resetach. No nie skusiłem się na reset telefonu, ale czasami doświadczenie z RTK nakazywało wręcz zresetowanie całego telefonu, uruchomienie go ponownie i wtedy łaskawie łączył się z motocyklem. Dobra, możemy powoli kierować się w stronę domu. I tutaj korzystamy, tak jak mówię, z drugiej nawigacji. Nieprzerwanie korzystając też z nawigacji BMW, jak już nam się udało połączyć. A tu plus tej nawigacji jest taki, że możemy sobie jeszcze ją obrócić i możemy mieć szerszy pas pola widzenia. To szczególnie w górskich terenach na pewno się przydaje. I to umożliwia przedłużka 3D AM, która wpina się w gniazdo. Mamy uchwyt TomToma, także możemy sobie regulować pion, poziom. A pojedziemy tutaj przez autostradę. Myślę, że będzie szybciej. Że udało nam się dzisiaj przetestować w sumie 3 rozwiązania, bo Chigi IO 5 dedykowane dla BMW. Udało nam się przetestować połączenie przez BMW Motorrad z wyświetlaczem i nawigację, ja to nazywam strzałkową, którą mamy na głównym wyświetlaczu. I teraz mamy TomToma. No minus dzisiaj już pokazano TomTom. Na pewno to, że trzeba za każdym razem aktualizować i niestety aktualizacje wiążą się z pobraniem wszystkich danych nawigacyjnych, czyli map Europy i Afryki, tam Maroko, czyli jakieś 10 giga danych. Dość często są te aktualizacje, zazwyczaj zdarzają się w momencie, kiedy no musimy właśnie tak jak dzisiaj przetestować. Całkiem niedawno, chyba na początku lutego aktualizowałem, więc widzicie, że te aktualizacje są wykonywane na bieżąco. Nie wiem, czy te mapy są aktualne. Tak naprawdę mam wrażenie, że jeszcze zachowuje się jakby nawigacja BMW była w trakcie remontu tej drogi.
Dwie trasy ustawiłem tak samo, czyli prowadź do domu. W przypadku TomToma mamy 15 km, 17 minut. W przypadku nawigacji BMW 13 km i też 15 minut. No zobaczymy przy samych tychach, czy tylko błąd jakiejś nawigacji. Przyznam szczerze, że takie nawigowanie męczyłoby mnie, bo no nie jest dokładnie. No. Teraz wiem, że muszę jechać prosto, bo tą drogą już jechałem tysiące razy, a nawigacja BMW no, kieruje mnie chyba jakimś skrótem. Nie wiem czemu urosło do 22 km, pomimo tego, że miałem nastawione w obu przypadkach dom. Zrobimy taki tryk. No, mam wrażenie, że przeskoczył w którymś momencie, bo z początku pokazywał 14 km. Podobnie jak TomTom, przeskoczył na Armii Krajowej. Ale dobra. Jak to zrobimy taki myk, że nie zjedziemy i sprawdzimy, jak szybko przeliczą następny zjazd, który powinien być za około kilometr. TomTom już znalazł. A widzę, że BMW też już. Tak słowem podsumowania, no został nam jeszcze Cradle, ale tak naprawdę Cradle ze smartfonem, poza tym, że będzie go ładował, no będzie to nawigacja Google Maps, czyli to samo co mamy w Chigi. Prowadzenie myślę, że nie powinno się zmienić. No jedyny minus, który ja zauważyłem, to telefon powyżej 28-30 stopni strasznie się grzeje, przełącza ekran w tryb oszczędzania energii, czyli robi się cały czarny, aż w końcu wyłącza telefon i nawigowanie tym samym, także taka jest jedynie różnica. Porównując te dwie nawigacje, myślę, że na tą chwilę najlepiej tych parę kilometrów sprawdziło się Chigi, gdzie bez problemu prowadziło do celu. No BMW, czy przy powrocie mieliśmy pewne problemy z połączeniem, musieliśmy się zatrzymać, to co zresztą znam doskonale z RTK i resetować tak naprawdę połączenie, żeby można było się na nowo połączyć i wskoczyło. Tutaj też coś przeskoczyło w międzyczasie, jak jechaliśmy. Nie wiem, gdzie prowadziło. Mówię, podejrzewam, że do ostatniego punktu, czyli zwrotnie do RR Moto w Katowicach. No ale teraz mamy ustawione tę samą odległość. Temperatura 16 stopni. Jutro sobie jeszcze pojeździmy, ale jutro już na spokojnie spróbujemy potestować dalej Chigi Ajo. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych tak naprawdę trzech systemach. No mogę jeszcze przetestować też jutro tego Cradla, zobaczycie. Kolejny minus, który rzuca mi się tak na szybko, to brak możliwości używania przycisków w telefonie. No trzeba wyciągnąć za każdym razem telefon. Mieści się on bez żadnej obudowy, ale przyciski podgłaśniania, właściwie wszystkie trzy przyciski są zasłonięte przez uchwyt, no i bez wyciągnięcia telefonu nie można go uruchomić, szczególnie po jakiejś rozmowie telefonicznej. Tak naprawdę całość się wygasza i bez ponownego odblokowania telefonu, przełączenia na mapy, pomimo to, że te mapy podczas rozmowy działają w tle, później się rozłącza. Jak już się gdzieś chyba kiedyś wypowiadałem, to na pewno TomTom, wszędzie tam można zabrać Cię
No mamy wgrane tutaj fizycznie mapy, czas zaktualizować, znowu dzisiaj podłączyć. Mamy wgrane mapy, nie potrzebujemy zasięgu sieci komórkowych ani Wi-Fi. No jedyny minus, że nie będą aktualne tutaj dane związane z natężeniem ruchu, ale myślę, że z tym sobie śmiało poradzimy. Plus taki, że możemy w pionie, w poziomie korzystać z tego urządzenia. No i zasilanie mamy bezpośrednio tutaj z uchwytu GPS. Także bez ciągnięcia żadnych kabli. Wszystko dość widoczne. Jeśli chodzi o najsłabszy punkt, no to na pewno nawigacja BMW. Jeszcze no raz, że to jest tylko strzałkowe, także nie widzimy tego, jak prowadzi droga, poza tym, że patrzymy przed siebie i no mi nie odpowiada ten typ nawigowania. Bardzo często tak się też przełączało, pomimo tego, że jak mamy Wi-Fi, to na AirTagu włącza się cała mapa, ale bardzo często tracił się zasięg Wi-Fi i przełączała się też na taką nawigację strzałkową. Dlatego tam padła decyzja o zakupie uchwytu, później GPS-a, bo z początku tylko na TomTomie jeździliśmy, później trochę wykorzystywaliśmy telefon i TomToma. No a teraz będziemy korzystać, myślę, z AI. BMW można podsumować tak, że dopóki ma połączenie, działa w miarę. Jeżeli trasa nie jest skomplikowana, prowadzi od punktu A do punktu B, to możemy śmiało sobie z tego rozwiązania korzystać. Tam gdzieś było zapytanie odnośnie C400, gdzie no taki sam 10-calowy wyświetlacz jest jak w AirTagu. Jak to będzie się sprawowało? Ciężko mi powiedzieć, bo dla mnie no, ten system nie jest zbyt doskonały. Jeżeli to będą dojazdy takie do pracy 30-70 km czy wokół komina, myślę, że chyba powinno się to sprawdzić, ale nie chcę obiecywać, bo tak jak dzisiaj było widać na filmie też, na takich krótkich dystansach no, nie łączy się w ogóle i trzeba się zatrzymać, żeby to sparować wszystko ze sobą, a to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tyle jeśli chodzi o jazdę. Dzięki za uwagę, pytania proszę w komentarzach, jakieś uwagi, sugestie, chętnie odpowiem. Dzięki, na razie.